Serdecznie zapraszam do odcinka 36 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 5. W poprzednim odcinku 35 opowiedziałem o źródłach inspiracji systemu masonerii. W tym odcinku opowiem o wielkiej legendzie masońskiej. Oto wielka legenda masońska. Salomon, budując świątynię, skorzystał z usług pewnego rzemieślnika wykonującego swoje produkty z brązu imieniem Hiram, syna wdowy z plemienia Naftalego, wysłanego do niego przez Hirama, króla Tyru. Dla wyjaśnienia, Tyr był starożytnym miastem Fenicjan. Współcześnie jest to miasto portowe Sur w Libanie, na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Naftali było jednym z 12 plemion z czasów biblijnych, które pod przywództwem Jozuego zajęło po śmierci Mojżesza Kanaan, ziemię obiecaną. Plemię zostało nazwane na cześć młodszego z 2 synów, Jakuba i Bilfy, służącej drugiej żony Jakuba, Racheli. Po tym, jak Jozue wprowadził lud Izraela do ziemi obiecanej, podzielił nowe terytorium między 12 plemion, przydzielając plemieniu Naftalego region na północny zachód od Morza Galilejskiego. Masońska legenda opowiada dalej, że Hiram, syn wdowy, zwany Hiramem Abifem, był mistrzem budowlanym, ale spotkał go przedwczesny koniec. Dla zachowania porządku murarze pracujący w świątyni zostali podzieleni na 3 klasy: praktykantów, rzemieślników i mistrzów masońskich. Pierwsze 2 klasy różniły się hasłami i uściskami dłoni, jak również płacami. Klasa mistrzów składała się tylko z 3 osób: samego Salomona, Hirama, króla Tyru, który dostarczył mu drewno i drogie kamienie, i Hirama Abifa. Przed ukończeniem świątyni 15 rzemieślników zaczęło spiskować, aby odkryć tajemnicę mistrza masonów. Postanowili oni zaatakować Hirama Abifa u drzwi świątyni. W ostatniej chwili 12 z 15 wycofało się, ale pozostałych 3 wykonało plan zamachu. Pomimo gróźb Hiram nie wyjawił tajemnic, a więc zabili go 3 ciosami w głowę, które każdy z nich wykonał osobiście po kolei. Następnie wywieźli ciało z Jerozolimy i pochowali je na górze Moria. Salomon, poinformowany o zniknięciu mistrza budowlanego, wysłał 15 kolegów z rzemiosła do poszukiwań Hirama. 5 z nich, przybywszy na górę Moria, dostrzegło miejsce, w którym była świeżo kopana ziemia, i odkryli tam ciało Hirama. Zostawiając gałązkę akacji dla oznaczenia tego miejsca, powrócili do świątyni i opowiedzieli całą historię Salomonowi. Król nakazał im udać się i ekshumować ciało, co zostało wykonane natychmiastowo i zgodnie z wszelkimi tradycjami. Zgodnie z legendą dochodzi do morderstwa i ekshumacji, czyli wskrzeszenia Hirama, czemu towarzyszą niezwykłe lamenty nad grobem Hirama, co stanowi punkt kulminacyjny legendy masońskiej. Jednak kiedy uświadomimy sobie, że prawdopodobnie taka tragedia nigdy nie miała miejsca i dotknęła postaci, która prawdopodobnie nie istniała, całą tę historię można jedynie uważać za wyraz jakiegoś starożytnego kultu odnoszącego się nie do rzeczywistego wydarzenia, ale do ezoterycznej doktryny. Legendy i ceremonie tego rodzaju można odnaleźć w wielu wcześniejszych mitologiach. Na przykład w egipskiej legendzie o zamordowaniu Ozyrysa i poszukiwaniach jego ciała przez Izydę. Lamenty wokół grobowca Hirama miały odpowiednik w ceremoniach żałobnych Ozyrysa i Adonisa. Obaj
Ozyrys i Adonis zostali jak Hiram wskrzeszeni. Analogicznie jak w przypadku grobu Manessa, który jak Hiram znany był Manichejczykom jako syn wdowy. Jednak sposób przedstawiania tych wydarzeń w legendzie masońskiej jest czysto judaistyczny i wydaje się pochodzić od judaistycznej wersji starożytnej tradycji. Słupy świątyni Jachin i Boaz, które odgrywają tak ważną rolę w legendzie masońskiej, są symbolami, które występują w rzymskiej kabale, gdzie są opisane jako 2 z 10 sefirotów. XVIII-wieczny pisarz, odnosząc się do 5 osobliwości, które odkrył w Szkocji, opisując jedną z nich, zauważa, że przekazywanie tajemnic przez masonów z ust do ust jest dokładnie takim samym systemem, jakiego używali Rzymianie, przekazując tajemnice kabały. System ten występuje w tradycji rabinicznej i podobny jest w formie do opisu 2 słupów wzniesionych w świątyni Salomona, Jachin i Boaz. Rzymska encyklopedia nadaje kolorytu teorii przekazu kabalistycznego, sugerując, że historia Hirama może prawdopodobnie sięgać rabinicznej legendy o świątyni Salomona, według której zabito wszystkich rzemieślników, aby nie budowali kolejnej świątyni poświęconej bałwochwalstwu. Sam Hiram został wskrzeszony i przeniesiony do nieba jak Inoch. No cóż, legenda masońska o Hiramie Abifie zawiera duże podobieństwa z innymi legendami, co może wskazywać, że zarówno tragiczna śmierć Hirama Abifa, jak i jego istnienie są wysoce wątpliwe, a sama forma przekazu legendy ma znamiona judaistyczne oparte na kabale. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakim sposobem ta rabiniczna legenda znalazła się w masonerii. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 36, w którym opowiedziałem o wielkiej legendzie masońskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 37 pod tytułem Masoni, część 6.